Cześć, niedawno oglądaliśmy odkurzacz Electrolux Model Z325 z lat 70. ten czarno-pomarańczowy, a w najbliższym odcinku, dzisiaj lub najpóźniej jutro, będę chciał poznać tajniki konstrukcji modelu D730 z początku lat 80. Jedną z takich tajemnic było dla mnie na początku pytanie, jak do licha zdejmuje się tę plastikową pokrywę mocującą silnik. Są tam po prostu po obu stronach takie ząbki zahaczone o metalowy korpus odkurzacza. Pokażę to w dłuższym odcinku. A tutaj widać też elektroniczny układ automatycznego sterowania mocą odkurzacza. Tutaj pokrywa jest już zdjęta, widać silnik. Najpierw, sądząc po plamach, myślałem, że wybuchł kondensator przeciwzakłóceniowy, ale chyba po prostu ktoś odkurzył kiedyś rozlaną kawę. Odkurzacz jest rozłożony na części. Przyznaję, że w porównaniu z tym znacznie prostszym modelem Z325 demontaż zajął mi więcej czasu, ale myślę, że przy kolejnym takim modelu powinno już pójść szybciej. Silnik podobny do tego z modelu Z325 i również trochę podobny do polskich silników Zelmer z tego samego czasu. Nawet jeszcze raz mogę pokazać szybkie porównanie z polskim silnikiem typu 300 też z początku lat 80. Trochę zajęło mi wyczyszczenie tej plastikowej obudowy silnika zachlapanej chyba kawą, ale już możemy to wszystko zmontować. Jeszcze ostatni rzut oka na elementy odkurzacza przed montażem. To jest układ regulacji mocy, chyba pierwszy raz zastosowany w tym modelu. Odkurzacz mógł automatycznie zwiększać moc silnika wraz ze stopniowym zapełnianiem worka na kurz. Chodziło o zapewnienie stałej siły ssania mimo coraz bardziej pełnego worka. Do naprawy był zwijacz przewodu, po prostu od tej dużej szpulki oderwała się sprężyna napędzająca cały ten mechanizm zwijania. Końcówka sprężyny powinna być przymocowana w tym miejscu małą aluminiową blokadą, ale to się odłamało. Obciąłem najpierw uszkodzoną końcówkę sprężyny, potem w sprężynie zrobiłem nową dziurkę i po nawinięciu przewodu przynitowałem sprężynę do szpulki. Mechanizm zwijania teraz działa całkiem dobrze, aczkolwiek brakuje jeszcze jednego małego elementu łączącego klawisz na obudowie z blokadą zwijacza przewodu. Aha, i zajrzałem jeszcze do przedniej pokrywy, gdzie jest taki duży cylinder, który jest chyba wskaźnikiem zapełnienia worka na kurz, ale niestety jest nieszczelny, bo odłamała się jego pokrywka. I jest tu jeszcze taki element, który jest chyba wskaźnikiem podciśnienia połączonym przewodami z tym elektronicznym regulatorem mocy silnika. Na koniec jeszcze szybki test. Najpierw włączam przycisk manualnej regulacji na minimalną moc. Teraz włączam przycisk manualnej regulacji na maksymalną moc. A teraz włączam przycisk automatycznej regulacji mocy. Dokładniej zobaczymy to wszystko w dłuższym odcinku.